Cześć! Tym razem wyszliśmy ze studia, żeby pokazać Wam nie tylko jak wyglądają kuchenki FireMaple, ale też zaprezentować ich działanie. Kuchenki, które widzicie przede mną, to bestsellerowe kuchenki FireMaple z serii X, X1, X2 i X3. To są kuchenki turystyczne, które pozwalają bardzo szybko zagotować wodę bądź przyrządzić prostą potrawę, no i wykorzystać optymalnie gaz w swoim kartuszu, ponieważ ich konstrukcja pozwala ograniczyć straty gazu. Takie zintegrowane kuchenki to może nie jest najbardziej minimalistyczne rozwiązanie i troszeczkę miejsca w plecaku Wam zabierze. Natomiast jeżeli zabieracie taki zestaw, to w terenie macie już wszystko, co potrzebne jest, by gotować czy to wodę, czy jakieś proste danie. Najbardziej minimalistyczne są oczywiście takie niewielkie palniki, ale jeżeli zabieracie taki palnik ze sobą, to musicie pamiętać, by zabrać choćby najmniejszy kubeczek, a do tego wszystkiego dołączyć jeszcze jakiś kartusz z gazem. W tej pierwszej opcji wszystko macie już gotowe. Najbardziej podstawowy model kuchenek z serii X to FMS X1. To jest taka podstawowa kuchenka, która jest też najtańsza w ofercie. Składa się ona z pokrywki z otworem, który pozwala uchodzić parze podczas gotowania, ale też może pełnić funkcję cedzaka. Do środka wchodzi malutki 100-gramowy kartusz. On oczywiście nie jest w zestawie, musicie go dokupić osobno. Wewnątrz kryje się również taka praktyczna miseczka do spożywania posiłków. No i serce całego systemu, czyli palnik, który jest specjalnie zintegrowany z garnkiem. Najważniejszy w kuchence jest oczywiście palnik. Jest on bardzo fajnie wykonany, wyposażony w iskrownik i taką obudowę, która chroni kuchenkę przed wiatrem, kiedy jest odpalona. Palnik wyposażony jest także w regulator płomienia oraz przycisk do zapalnika piezoelektrycznego, który ułatwia obsługę. Zobaczcie, jakie to proste. Wystarczy nakręcić gwintowany kartusz do kuchenki, odkręcić zawór i przycisnąć iskrownik. Przez chwilę zobaczcie jeszcze, jak wykonany jest garnek. Oprócz pokrywki, którą już znacie, znajduje się w nim taki neoprenowy kołnierz. On chroni dłonie przed poparzeniem. Kolejną rzeczą jest stabilna, ale bardzo kompaktowa rączka. Garnek wyposażony jest w radiator tutaj u spodu. On zmniejsza straty gazu, powoduje to, że tego ciepła zostaje przy garnku więcej. Natomiast całość jest świetnie zintegrowana z palnikiem. Wystarczy nakręcić, założyć, przekręcić palnik i wszystko jest bardzo stabilne i stanowi jedną całość. Tutaj do kompletu przy tej kuchence nie dodawana jest podstawka pod kartusz, ale można kupić ją osobno. Pamiętajcie, że taki zestaw z małym kartuszem będzie mniej stabilny, dlatego bardzo dobrze sprawdzają się większe kartusze z większym dnem, które będą się bez podstawki zachowywać stabilnie. Druga w rodzinie kuchenek z serii X jest kuchenka FMS X2. O nieco odmiennej konstrukcji i bogatszym wyposażeniu. Rączka jest składana i blokowana, bardzo stabilna. Wyposażona jest kuchenka oczywiście też w pokrywkę. W zestawie znajdziecie podstawkę pod kartusz. Jeżeli będziecie ćwiczyć się i zostaniecie mistrzami pakowania, to do środka włożycie też taki kartusz 100-gramowy. Oczywiście jest on dostępny osobno. Do zestawu dołączony jest taki adapter na niestandardowe naczynia, czyli na jakieś własne garnki, tego typu jak zwykła menażka, jakieś większe garki turystyczne bądź na przykład kawiarka. No i w środku znajduje się również serce systemu, czyli palnik.
Instalacja tej kuchenki jest równie prosta co w przypadku X1. Kartusz nakręca się do palnika. Troszkę innej konstrukcji jest ten regulator płomienia. No i zapalnik piezoelektryczny ułatwia odpalenie kuchenki. Zobaczcie, jak praktyczne są elementy dołączone do kuchenki. Całość stoi stabilniej zawsze, kiedy używa się podstawki pod kartusz. Adapter założony na kuchenkę sprawi, że będziecie mogli gotować na naczyniach, na jakich lubicie. Jeśli wykorzystacie natomiast standardowy garnek, to również po nakręceniu jest on bardzo stabilny i nic nie zjedzie Wam z pewnością z płomienia, kiedy będziecie używać tego naczynia. Na koniec tej prezentacji kuchenek FMS X3 zwróćcie uwagę, że nie wyczaruje z niej kartusza z gazem. Kuchenka ma kompaktowe rozmiary, garnek jest odrobinę mniejszy, więc kartusz należy nosić osobno. We wnętrzu, po otwarciu składanej i blokowanej rączki, znajdziecie takie elementy jak pokrywka, podstawka pod kartusz, palnik oraz adapter do naczyń niestandardowych. Mówiłem, że kartusz setka nie wchodzi do takiego zestawu, ale nie martwcie się tym. Pokażę Wam pewną sztuczkę, która ucieszy każdego outdoorowca. Do takiego zestawu możecie zabrać większy kartusz, 230 g. Wchodzi on jako pierwszy. Następnie możemy włożyć adapter. Pamiętajcie, żeby wkładać go do góry nogami. Zabierzcie na swoją wyprawę podstawkę. Zamknijcie wszystko wieczkiem. Zabezpieczcie do transportu. Oczywiście w tym wszystkim brakuje jeszcze palnika. Palnik możemy po prostu załączyć na dole, zakręcić i transportować wszystko razem. Czas na fajerwerki, czyli odpalenie kuchenki. Kartusz łatwo nakręca się do palnika. Z tej strony znajduje się regulator płomienia, tu zapalnik piezoelektryczny. Ciach i można gotować. Cały zestaw jest oczywiście stabilny i kompatybilny. Warto dodać, że ten garnek jest mniejszy, tamte miały pojemność litra, ten jest o pojemności 0,8 litra. W garnkach Fire Maple znajdziecie podziałkę, dzięki czemu można nalać odpowiednią ilość na przykład wody do zagotowania. To jest bardzo przydatne, chociażby wtedy, kiedy na wyprawę zabieramy liofy. Garnek zakładamy na palnik, przekręcamy i wszystko jest stabilne tak jak trzeba. Rodzina kuchenek FMS serii X to bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą gotować szybko, sprawnie, oszczędzać przy tym paliwo. To również opcja dla osób, które nie chcą wydać wszystkich oszczędności ze swojego portfela na kuchenkę turystyczną. Pamiętajcie, że takie kuchenki sprawdzą się zarówno na wyprawach trekkingowych, na wypadach wspinaczkowych. Zastanówcie się, czy nie jest to system gotowania dla Was. O innych typach kuchenek możecie zobaczyć film na naszym YouTubie, gdzie Bartek opowiada o kuchenkach wielopaliwowych i minimalistycznych palnikach. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!